Uprzedzam, że film będzie długi i niekoniecznie w całości interesujący. Polecam korzystać ze spisu treści umieszczonego w opisie, aby odnaleźć interesujące fragmenty. Pora świąteczno-noworoczna, a więc czas odpocząć od ciągłych napraw. Jako że Laguna Fan zamieścił na swoim kanale obszerne testy stacji multimedialnej o rozmiarze 2 DIN marki Seikane i był z niej zadowolony, postanowiłem przetestować dla Was podobny samochodowy system rozrywki, tyle że dla odmiany w rozmiarze 1 DIN. Wiele osób posiada w swoich pojazdach możliwość zamontowania sprzętu tylko o takich wymiarach, a że mamy przecież YouTube'owe auto testowe, jakim jest Clio, to żal nie skorzystać. Sam jestem ciekaw, jak sprawują się tak tanie urządzenia w perspektywie dłuższej eksploatacji, ponieważ przez 15 lat dosyć intensywnego obcowania z samochodową elektroniką naprawiałem oraz użytkowałem tylko sprzęt markowy lub fabryczny. Nie jestem zatem przekonany do takich wynalazków, ponieważ w dzisiejszych jednorazowych czasach nawet markowe urządzenia potrafią sprawiać problemy. No ale jeżeli nie spróbuję, to się nie dowiem. Zapraszam zatem na materiał. To konkretnie ten model. Łącze do strony jest umieszczone w opisie do tego filmu. Produkt jest opisany dosyć dokładnie. Są tam wszystkie dane techniczne oraz wymiary radioodtwarzacza, nie będę więc Was niepotrzebnie zanudzał. Kto będzie chciał, ten doczyta. W chwili montażu tego materiału radioodtwarzacz kosztuje $159, a więc śmieszne pieniądze. Należy o tym pamiętać podczas całej recenzji. Opakowanie zewnętrzne przeżyło transport bardzo dobrze. W środku zwykłe białe pudełko, bez jakiegokolwiek nadruku. Jest tutaj jedynie mała naklejka z modelem radia. W sumie bardzo dobrze, opakowanie i tak wyląduje w koszu, a zapewne przez brak kolorowej grafiki kilka centów zostaje w kieszeni. Na samej górze opakowania odnajduje kartę gwarancyjną. Producent udziela gwarancji na okres 1 roku, natomiast opieka serwisowa jest zapewniona przez 18 miesięcy. Tuż pod kartą list od producenta. Zawiera on podziękowanie za zakup, zapewnienie, że całość przeszła podwójną kontrolę jakości, wzmiankę o pomocy ze strony producenta w przypadku problemu z podłączeniem oraz prośbę o niezwłoczny kontakt w razie jakiejkolwiek usterki. Firma Seikane zobowiązała się odpowiadać na wiadomości maksymalnie do 24 godzin. Na odwrocie adres producenta, dane kontaktowe oraz adresy mediów społecznościowych. Następna w kolejności jest pomocnicza wiązka elektryczna, zawierająca wyjście małej częstotliwości do podłączenia wzmacniacza głośnika niskotonowego, wyjście zespolonego sygnału wideo dla dodatkowego ekranu, np. w zagłówku, oraz 2 porty USB do podłączenia dowolnych dodatkowych urządzeń. Kolejnym elementem zestawu jest papierowa instrukcja obsługi. Jeżeli chcielibyście się z nią zapoznać, prezentuję teraz każdą ze stron. Wystarczy wstrzymywać odtwarzanie w odpowiednich momentach. Dodam tylko, że jest ona nieco ogólnikowa. Pewne sprawy, jak na przykład omówienie sterowania z kierownicy, wymagałyby wręcz dokładniejszego omówienia. Mogę także przyczepić się do jakości tłumaczenia, zapewne z chińskiego. Niektóre zdania są nielogiczne, a błędne odmiany lub wręcz słowa nieistniejące w języku angielskim są na porządku dziennym. Dziwna sprawa, ponieważ gwarancja oraz list były napisane w poprawny sposób. Następna jest skrócona instrukcja instalacji, omawiająca funkcję każdego z przewodów głównej wiązki elektrycznej radioodtwarzacza, a na jej odwrocie szczegółowy opis wszystkich złącz. Zapomniano natomiast o oznaczeniu polaryzacji specyficznych sygnałów sterujących, a to duży błąd. Nie wiadomo zatem, czy dla przykładu na przewód uruchamiający podświetlenie należy podać plus czy minus zasilania. Tak samo z przewodami hamulca awaryjnego, inicjalizacji kamery cofania itd. No może inaczej, jest to jasne dla osób, które mają jakiekolwiek pojęcie o elektronice samochodowej, ale jeżeli producent zrobił łopatologiczną instrukcję dla osób, które zapewne będą podłączały radio po raz pierwszy w stylu podłącz przewód oznaczony jako hamulec do hamulca awaryjnego, a przewód oznaczony światła do świateł, to warto byłoby uzupełnić ją o krótkie dopiski, na przykład wejście wyzwalane plusem zasilania. Oczywiście co i jak podłączyć pokażę Wam w dalszej części filmu. W opakowaniu odnajduję także pilot zdalnego sterowania. Przyciski pracują z lekkim oporem, jest więc ok, natomiast nie widzę tutaj emisji podczerwieni. Czyżby zaoszczędzono na baterii? Otóż tak właśnie jest. Europejskie sprzęty posiadające tego typu pilota mają fabrycznie zamontowaną baterię litową. Jest ona oddzielona folią zabezpieczającą przed rozładowaniem na skutek ewentualnego wciśnięcia przycisków podczas transportu. Wyciągamy folię i pilot działa. No
No ale nie będę narzekał, w takich sytuacjach przypominam sobie, ile kosztuje ten radioodtwarzacz. Lepiej, aby oszczędzano na takich rzeczach niż na wykonaniu jednostki głównej. Poza tym posiadałem piloty do 3 radioodtwarzaczy i praktycznie nigdy ich nie używałem. Zajmowały one tylko niepotrzebnie miejsce w schowku. Może więc to lepiej. Kto będzie chciał, ten zakupi odpowiednią baterię. Pod samym radiem odnajduję główną wiązkę elektryczną, stanowiącą przejściówkę pomiędzy gniazdem w standardzie producenta, a standardowym złączem ISO, uzupełnioną o kilka dodatkowych specyficznych sygnałów sterujących. Niestety w oczy od razu rzuca się brak możliwości łatwej zamiany miejscami przewodów podtrzymania pamięci oraz tak zwanego plusa akcesoriów. Akurat w przypadku Renault, do którego będę montował to urządzenie, wiązka nie wymaga modyfikacji, ale wiele innych marek potrzebuje odwrotnego podłączenia. Tutaj dla przykładu wiązka jednego z europejskich producentów radioodtwarzaczy. Możliwa jest łatwa zamiana miejscami przewodów, o których mówię, bez użycia narzędzi. Oczywiście przekonfigurowanie kabli jest tutaj możliwe, ale wymaga nieco wprawy i ostrożności. No ale w ten sposób kolejne kilka centów zostaje w kieszeni. Kolejny element zestawu to woreczek z drobnymi akcesoriami montażowymi oraz kluczami niezbędnymi do uwolnienia radia z półkieszeni montażowej. W opakowaniu jest także antena dla wbudowanego odbiornika sygnału GPS, posiadająca fabrycznie naklejoną taśmę dwustronnie klejącą. Jak widzę, męskie złącze SMA. To, na czym tutaj zaoszczędzono, to wbudowany magnes, który z reguły posiadają anteny tego typu, ale nie jest to niezbędny element. W zestawie również antena do bezsznurowej sieci komputerowej, także ze złączem SMA-M. Jest także metalowy wspornik umożliwiający wzmocnienie mocowania tyłu radioodtwarzacza. Niektóre pojazdy wymagają takiego rozwiązania. Pora na sam radioodtwarzacz. Jak widzieliście wcześniej, otrzymałem jakby paczkę w paczce, bez dodatkowego zabezpieczenia, ale w niczym to nie przeszkadzało, gdyż gąbkowo-foliowe amortyzatory spełniły swoją rolę i urządzenie jest nienaruszone. Od góry naklejka z powtórzonym schematem połączeń, identycznym z wersją papierową. Niestety wyświetlacz urządzenia nie posiada folii ochronnej, więc znając moje szczęście, musiałem oczywiście trafić na rysę. Całość robi wrażenie solidnej konstrukcji, nie wygina się i jest porządnie skręcona. Plastiki również dobrej jakości, nie ma wstydu. Słowo o panelu przed nim. Od lewej strony mamy przycisk wyboru trybu. Kolejne naciśnięcia przełączają nas pomiędzy odtwarzaczem muzyki, odtwarzaczem wideo, odbiornikiem radiowym oraz wejściem uniwersalnym. Poniżej wbudowany mikrofon oraz 3 fizyczne przyciski systemowe Androida. Są one także zawsze powtarzane w formie dotykowej na wyświetlaczu głównym. Następnie pokrętło głośności. Osobiście uważam, że dla wygody obsługi mogłoby być nieco bardziej wysunięte z obudowy. Steruje ono bezpośrednio głośnością systemową Androida. Encoder pracuje dokładnie oraz z wyczuwalnym, komfortowym oporem. Krótkie naciśnięcie pokrętła włącza lub wyłącza wyciszenie głosu, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Dłuższe naciśnięcia załączają oraz wyłączają zasilanie. Klawisze strzałek w górę i w dół przesuwają kąt otwarcia wyświetlacza głównego. W zależności od pojazdu oraz miejsca montażu możemy wybrać 4 różne pozycje monitora, tak aby był on dobrze czytelny i wygodny w obsłudze. Urządzenie zapamiętuje wybraną pozycję i przywraca ją podczas każdego żądania wysunięcia ekranu. Moim zdaniem marnotrawstwo miejsca. Ustawienie ekranu wykonujemy z reguły jednorazowo, więc mogłoby to być zaszyte gdzieś w menu. Brakuje tutaj natomiast fizycznych przycisków przełączania utworów lub stacji radiowych. Idąc dalej mamy wybór zakresu odbiornika radiowego, również zbędny w fizycznej formie. Po drugiej stronie przycisk szybko wywołujący korektor graficzny z dowolnego miejsca. To akurat przydatna funkcja oraz przycisk otwierania i zamykania wyświetlacza głównego. Jego pozycja także jest zapamiętywana po wyłączeniu zasilania, więc jeżeli chcemy słuchać muzyki bez wysuniętego ekranu, to radio nie będzie nas do tego zmuszało. Jeżeli chodzi o wszystkie przyciski, to klawiatura nie jest membranowa, a plastikowe nakładki bezpośrednio współpracują z przełącznikami typu DIP. Wrażenie nie jest zatem jakiś super, ale działa to bez problemu. Poniżej odbiornik podczerwieni dla pilota zdalnego sterowania, wejście uniwersalne, złącze USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń, jego test w dalszej części materiału oraz złącze dla 2 kart pamięci w standardzie microSD, które możemy wykorzystać na dowolne pliki. Z moich testów wynika, że urządzenie nie ma również problemów z obsługą kart w standardzie HC, czyli wysokiej pojemności. Nośnik o pojemności 64 GB był obsługiwany bez problemów. Zaślepka złącza kart nie jest niestety najwyższej jakości. Można było wykonać ją w formie drzwiczek, podobnie jak w przypadku portu USB. Przejdźmy do kabelkologii. Główna wiązka elektryczna urządzenia posiada standardowe złącze ISO zapewniające podłączenie do 4 głośników oraz zasilania. Co do wyjść głośnikowych, to jak w większości urządzeń, tak i tutaj scalony wzmacniacz mocy pracuje w mostku, więc dodatkowe mostkowanie nie jest dozwolone. Zastosowano tutaj układ TDA 7560, czyli w skrócie 4x30
W mocy wyjściowej przy 4-ohmowej impedancji obciążenia i napięciu zasilania równym 14,4 V. 4 razy 50, a dokładniej nawet 51 W to jego moc maksymalna przy wysokich zniekształceniach. Na to zatem nie należy zwracać uwagi. Wypisywanie największych możliwych wartości z not katalogowych to typowy zabieg marketingowy producentów sprzętu audio, nawet tych bardzo znanych. Winni są oczywiście konsumenci, którzy, jak ja to mówię, kupują cyferkami. Jeżeli chodzi o część zasilającą, czarny przewód podłączamy do masy. Czerwony to wejście plusa po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon lub akcesoria. Żółty zapewnia podtrzymanie pamięci oraz zasilanie końcówki mocy, więc łączymy go przez bezpiecznik 10 A do akumulatora pojazdu. Niebieski to wyjście sterujące anteną. Możemy zasilić nim wzmacniacz antenowy lub wysterować elektrycznie rozsuwaną antenę. Producent nie podaje maksymalnej obciążalności tego wyjścia, ale moje testy pokazały, że 100 mA można pobrać z niego bez problemu. Przy okazji dokonywania różnego rodzaju pomiarów sprawdziłem także pobór prądu na postoju. To wbrew pozorom ważny test. Wasz akumulator będzie Wam za niego wdzięczny. Do tej próby obniżyłem napięcie zasilania tak, aby zasymulować podłączenie do sprawnego akumulatora ołowiowego bez ładowania, czyli na wyłączonym silniku. Po odłączeniu przewodu czerwonego radio potrzebuje około minutę, aby w pełni się wyłączyć. W tym czasie na małym wyświetlaczu jest widoczny zegar. Po następnych 10 sekundach pobór prądu ostatecznie ustala się na wartości 3 mA. To bardzo dobry wynik. Niektóre markowe urządzenia pobierają więcej. Symulacja całkowicie rozładowanego akumulatora również wypadła korzystnie. Brak zmian. Niektóre tańsze radioodtwarzacze lubią w takich sytuacjach wariować i pobierać znaczny prąd. Dodatkowo okazuje się, że nawet przy tak niskim napięciu urządzenie pracuje poprawnie. Oczywiście nie uzyskamy pełnej mocy na wyjściach głośnikowych, ale praca całości nadal jest stabilna. Dolna granica to nieco poniżej 9 V. Radio rozpoczyna wtedy procedurę wyłączania zasilania. Obudzi się automatycznie po wzroście napięcia do 10 V. Prócz złącza ISO, wiązka główna posiada kilka dodatkowych przewodów sterujących. Jak już wspomniałem, opis techniczny praktycznie nie istnieje, więc wykonałem dla Was kilka prób podłączając radioodtwarzacz do zasilacza laboratoryjnego. Brązowy przewód opisany jako parking to wejście służące do podłączenia sygnału zaciągnięcia hamulca awaryjnego lub pozycji park wybieraka automatycznej skrzynki przekładniowej. Wejście jest sterowane masą, a jej podanie umożliwia wyświetlanie obrazu klipów wideo przez fabryczną aplikację odtwarzającą. Jeżeli przewód nie jest podłączony, aplikacja odtwarza tylko ścieżkę dźwiękową, a na ekranie widnieje komunikat zakazujący oglądania wideo podczas jazdy. Jeżeli nie chcecie podłączać tego przewodu, to nie ma konieczności zwierania go na stałe do masy, tak jak w produktach europejskich. Producent pomyślał o tym i możecie po prostu deaktywować to zabezpieczenie w aplikacji konfiguracyjnej. Jeżeli u Was zwolniony hamulec awaryjny generuje sygnał masy, a zaciągnięty nie, to można dokonać inwersji tego połączenia bez używania zewnętrznego przekaźnika za pomocą aplikacji CarKit. W zakładce Back istnieje opcja Inversion of Handbrake. Następny w kolejności jest różowy przewód opisany jako backside. Jest to wejście załączające wyświetlanie obrazu z kamery cofania. Podanie plusa zasilania na ten przewód powoduje aktywację wyświetlania sygnału wideo podawanego na brązowe złącze RCA zlokalizowane na tylnej ściance urządzenia. Kamera cofania posiada najwyższy priorytet, więc obraz z niej jest wyświetlany jak gdyby powyżej wszystkich innych aplikacji. Jeżeli chodzi o standard sygnału, to zarówno PAL jak i NTSC są akceptowane bez problemu. Konfiguracja kamery jest nieco nielogicznie rozbita na dwie aplikacje. W programie CarKit, zakładka Back, możliwe jest wyłączenie zarówno linii pomocniczych, jak i komunikatu ostrzegającego o manewrze, które są nakładane na obraz z kamery. Natomiast w Car Settings, zakładka Common, jesteśmy w stanie aktywować lustrzane odbicie. Taka liczba opcji zdecydowanie na plus. Jakość obrazu z wejścia wideo jest bardzo dobra jak na analogowe 576 linii. Tak więc wąskim gardłem może tutaj być jedynie jakość optyki oraz przetwornika zastosowanej kamery oraz jakość przewodu połączeniowego. Ja dla celów tej próby podłączyłem swoją starą analogową kamerę VHS. Tak na marginesie, pamiętacie jeszcze taki sprzęt? Kolejne przewody to brązowo-czarny o oznaczeniu SWC1 oraz niebiesko-czarny SWC2, które razem z czarnym przewodem ground, czyli masowym, obsługują rezystancyjne wejście sterowania z koła kierownicy, jak zresztą wskazuje skrót Steering Wheel Control. Dostępne mamy zatem dwie niezależne linie. Podłączając każdą z nich do masy poprzez praktycznie dowolną rezystancję uzyskujemy zdalne sterowanie. Niestety to także nie zostało w żaden sposób opisane w dokumentacji urządzenia. Konfiguracja sterowania z kierownicy polega na wybraniu interesującej nas funkcji, a następnie naciśnięciu wybranego przycisku celem jego przypisania. Przewód szary, opisany jako ILL,
Illumination to wejście sterujące podświetleniem. Sterowane jest plusem zasilania i z reguły podłącza się je do świateł pozycyjnych lub podświetlenia przełączników w kabinie. Jeżeli napięcie jest podane, podświetlają się przyciski na panelu przed nim. Brak napięcia to brak podświetlenia. Jeżeli nie chcecie podłączać tego przewodu, to funkcję można również wyłączyć w aplikacji konfiguracyjnej. Klawisze będą wtedy podświetlone stale podczas pracy urządzenia. Nigdzie nie znalazłem natomiast wzmianki o tym, że radio może zapamiętać 2 poziomy jasności wyświetlacza głównego i stosować je zależnie od obecności napięcia na tym przewodzie. Jeżeli więc posiadacie światła dzienne w swoim samochodzie, warto to wykorzystać i ustawić sobie niski poziom jasności dla włączonych świateł, a wysoki dla wyłączonych. Wyświetlacz główny będzie wtedy jasny i czytelny za dnia, a w nocy nie będzie was oślepiał. Ostatni przewód to zielony oznaczony jako amplifier, czyli wyjście sterujące zewnętrznym wzmacniaczem. Standardowo próbowałem sztucznie obciążyć wyjście wartością 0,1 A i wszystko było ok, a przecież wzmacniacze potrzebują z reguły znacznie mniejszej wydajności prądowej na wejściu REM. Sprawdziłem także napięcie na tym wyjściu i nawet bez obciążenia jego wartość jest zawsze niższa o 0,2 V od aktualnego napięcia zasilania. Wygląda więc na to, że wyjście jest w jakiś sposób zabezpieczone. Zapewne diodą Schottkiego. Pora na wiązkę pomocniczą. Mamy tutaj 2 złącza USB do podłączenia dowolnych urządzeń. Wydajność prądowa każdego z nich jest jednak niska. Maksymalnie udało mi się pobrać 1 A i napięcie spadło do nieakceptowalnych 4 V. Ogólnie sama stabilizacja napięcia również jest słaba. 5,2 V bez obciążenia, a 4,9 V przy 500 mA. Porty są jednak wystarczające do obsługi talerzowego dysku twardego 2,5 cala. Nie mówiąc już o nośnikach półprzewodnikowych, takich jak SSD lub pendrive. W skrócie jest dostatecznie. Jeżeli chodzi o wyjście małej częstotliwości dla wzmacniacza dodatkowego głośnika niskotonowego, to są tutaj 3 problemy. Po pierwsze, producent, nie chwaląc się tym, zastosował tu filtr dolnoprzepustowy o bliżej nieznanej charakterystyce przenoszenia. Sprawdziłem to, odtwarzając na urządzeniu wygenerowane wcześniej pliki testowe o różnych częstotliwościach i nagrywając bezpośrednio z tego wyjścia. Filtr odcina gdzieś około 60 Hz, a zbocze jest dosyć strome. Nie posiadam niestety profesjonalnego sprzętu pomiarowego, jeżeli chodzi o audio, więc nie będę wrzucał wam pomiarów z aplikacji Ratemark Audio Analyzer robionych na fabrycznej karcie dźwiękowej komputera. Nie ma to żadnego sensu. Powiem wam tylko, że stosunek sygnał-szum ma tutaj wartość około 58 dB, czyli z grubsza jest zgodny z deklaracją producenta. Drugi problem tego wyjścia to brak jakiejkolwiek regulacji poziomu sygnału. Jest on stały i niezmienny. Wpływa na niego jedynie głośność główna radioodtwarzacza. Nie możemy zatem niezależnie zmniejszyć głośności subwoofera z poziomu radia, nawet przestawiając proporcje przód-tył. Jest to po prostu suma sygnału stereo wyciągnięta za przed wzmacniaczem, dodatkowo przepuszczona przez LPF. Do analogowego wyjścia wideo nie mam za to żadnych zastrzeżeń. W moim mieszkaniu nie posiadam telewizora, więc pierwotnie z tym testem miało być cienko, bo po prostu nie miałbym gdzie wyświetlić obrazu z radioodtwarzacza. Przypomniałem sobie jednak, że mój projektor multimedialny poza złączami HDMI wspiera także kilka standardów analogowych, pomimo tego, że jakoś bardzo stary nie jest. Wyłączyłem wszelkie ulepszacze obrazu, włącznie z cyfrowym filtrem grzebieniowym. I powiem wam szczerze, że miło się zaskoczyłem. Oczywiście rewelacji nie ma, ponieważ wyświetlanie analogowego, a do tego jeszcze zespolonego sygnału wideo mającego 576 linii na ekranie o wielkości nieco ponad 200 cali nie może wyjść jakoś wybitnie, ale chodzi mi o coś innego. Sygnał jest mocny, pozbawiony szumów, nasycenie barw jest poprawnie zbalansowane, ostrość również bardzo dobra. Skaler obniżający rozdzielczość oraz przetwornik cyfrowo-analogowy są więc dobrej jakości. Można będzie więc bez problemu przedłużyć ten przewód, na przykład do monitorów umieszczonych w zagłówkach, bez dużej utraty jakości. Sprawdzałem także od razu drugie wyjście wideo umieszczone w samym urządzeniu i ma ono identyczne parametry. Aha, urządzenie koduje kolory w standardzie PAL. Wiązki elektryczne mamy omówione. Czas na tył radioodtwarzacza. Czerwone oraz białe złącze RCA to wyjście stereofonicznego sygnału małej częstotliwości dla zewnętrznego wzmacniacza. Jakość dźwięku jest ok. Na złączu otrzymujemy sygnał przeznaczony dla przednich głośników. Niestety bez możliwości zmiany tego stanu rzeczy. Dalej mamy żółte wyjście wideo dla monitora dodatkowego oraz brązowe wejście sygnału z kamery cofania.
których funkcjonalność oraz parametry omówiłem wcześniej. Białe złącze służy do podłączenia wiązki przewodów pomocniczych. Nad nim miejsce na wentylator, którego w tym modelu jak widać nie ma. Poniżej przyłączony na stałe przewód koncentryczny zakończony gniazdem antenowym w standardzie DIN. Dalej mamy gniazdo głównej wiązki elektrycznej, bezpiecznik 10 A oraz dwa żeńskie gniazda SMA. Do podłączenia kolejno anteny odbiornika GPS oraz anteny bezsznurowej sieci komputerowej. Czas na montaż urządzenia. Demontuję plastikową ramkę ozdobną, a następnie wsuwam w szczeliny klucze załączone do zestawu, aby zwolnić blokady półkieszeni montażowej. Zsuwam ją z radioodtwarzacza i mogę przystąpić do pracy. Dalsza procedura jest uzależniona od marki oraz modelu samochodu. Usuwam z pojazdu obecnie istniejące radio wraz z jego półkieszenią, jeżeli taka występuje, a następnie wsuwam nową i blokuję ją, odginając blaszki mocujące. Za pomocą multimetru sprawdzam położenie plusów zasilania, stałego oraz po akcesoriach i ewentualnie zamieniam miejscami przewody, jeżeli jest taka konieczność. Izoluję nieużywane przewody wiązki za pomocą koszulek termokurczliwych, a całość formuję za pomocą materiałowej taśmy izolacyjnej. Pomaga ona zachować porządek w komorze radioodtwarzacza oraz zabezpiecza przewody przed przytrzaśnięciem podczas wsuwania radia w półkieszeń. Antena w Renault posiada wtyczkę ISO, natomiast gniazdo w urządzeniu jest w standardzie DIN. Zakupiłem więc odpowiednią przejściówkę. Podłączam także anteny Wi-Fi oraz GPS. Jeżeli chodzi o tą ostatnią, to montujemy ją w taki sposób, aby widziała niebo i nie była zasłonięta przez żaden metalowy przedmiot. Ja swoją umiejscowiłem tuż za wyświetlaczem fabrycznego zegara, demontując wcześniej konsolę górną. Film z demontażu kokpitu macie podlinkowany w kartach oraz w opisie do tego filmu. Jeżeli wszystko mamy już podłączone, wystarczy wsunąć radio do półkieszeni, uważając na przewody połączeniowe, a następnie założyć plastikową ramkę maskującą. Próba generalna. Jak widać, radio wystartowało bez problemów. Przejdźmy zatem do prezentacji interfejsu oraz dalszych testów. Na początek słowo o małym wyświetlaczu. Jest on tutaj zupełnie zbędny, gdyż przez większość czasu wyświetla jedynie zegar. Podczas słuchania muzyki widoczne jest oznaczenie USB-SD zamiast tytułu utworu lub nazwy pliku. Przy włączonym odbiorniku radiowym urządzenie wyświetla jedynie częstotliwość stacji, bez danych z systemu RDS. Słowem, zmarnowany potencjał. Dokładając fizyczne przyciski przełączania utworów, można byłoby stworzyć tu prosty interfejs sterujący, a wtedy do celów słuchania plików MP3 lub radia nie trzeba by było wysuwać dużego wyświetlacza. Wielka szkoda. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest bardzo dobrze. Kolory są nasycone, oczywiście jak na technologię LCD, bo do AMOLEDa dużo mu brakuje. Jasność minimalna oraz maksymalna również ok. Podświetlenie jest równomierne, a kąty widzenia bardzo dobre. Pojemnościowy Digitizer wspiera wielodotyk, działa szybko i bezbłędnie. Całość niestety mocno zbiera odciski palców oraz nie jest matowa, co w samochodzie będzie irytowało w słoneczne dni. Ciekawi mnie również, jak długie życie będzie miała taśma łącząca panel z płytą główną urządzenia przy ciągłym wsuwaniu i wysuwaniu. Może to głupio zabrzmi, ale prowadzę notatki, aby oszacować ilość wysunięć wyświetlacza. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, dam wam znać w komentarzach do tego filmu, przypinając takowy, aby był na samej górze listy. Radioodtwarzacz jest oparty o system Android 6. Nie będę zatem niepotrzebnie przedłużał materiału szczegółowym instruktażem odnośnie poruszania się po tym środowisku. Wspomnę jedynie, że system jest nieco okrojony i pozbawiony większości funkcji. Dla przykładu, możemy dowolnie przenosić ikony uruchamiające poszczególne aplikacje między ekranami głównymi oraz paskiem skrótów. Natomiast widgetów już nie. Jesteśmy więc skazani na domyślny widget odtwarzacza muzyki oraz zegara. I niemożliwe jest nawet ich usunięcie. Tak samo z obrazem pełniącym rolę tapety. Do jego wyboru służy dedykowana aplikacja, ale nie można załadować własnego obrazu. Jesteśmy więc skazani na to, co zafundował nam producent. Aplikacja odbiornika radiowego działa dobrze. Jest tutaj wszystko, czego potrzeba, wraz z obsługą kilku funkcji systemu RDS, a nawet radiotekst, co jest miłą niespodzianką, znaną raczej z domowych odbiorników radiowych. Czułość tunera nie odbiega od innych znanych mi urządzeń, jest poprawnie. Jeżeli chodzi o fabryczny odtwarzacz muzyki, to działa on szybko, ale jego funkcjonalność jest bardzo podstawowa. Nie możemy nawet korzystać z ID3 tagów, aby wyświetlać nazwy utworów. O listach odtwarzania także zapomnijcie. W zasadzie oferuje on tylko to, co widzicie na ekranie. Na szczęście nie zabrakło super technologii zwanej obsługą folderów, więc można jakoś zapanować nad biblioteką muzyki, większą niż jeden album. Odtwarzacz akceptuje pliki MP3 oraz WMA zapisane z przepływnością do 320 kilobitów na sekundę. Niestety brak jest obsługi systemu FLAC oraz innych systemów bezstratnych. Odtwarzacz wideo jest jeszcze bardziej okrojony. Nie obsługuje folderów, co zakrawał jakiś żart.
fakt. Odtwarza on poprawnie pliki kodowane w H264 do rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli, 30 klatek na sekundę, z przepływnością maksymalnie 50 megabitów. Próba z wideo w rozdzielczości 4K i przepływności nawet 30 megabitów kończy się odtworzeniem kilku pierwszych klatek, a następnie aplikacja zamarza. Możecie pomyśleć, że to żadna strata, ponieważ to przecież Android i można doinstalować lepsze aplikacje przeznaczone do odtwarzania muzyki oraz filmów. Też tak myślałem. Sparowałem się zatem z moim garażowym Wi-Fi i próbowałem co nieco pobrać, ale no właśnie, nawet tak popularny program jak VLC nie działa tutaj poprawnie. Występuje problem z kodekami wideo, które są wbudowane w aplikację. Odtwarzany jest tylko dźwięk i to niestety niezbyt płynnie. Próbowałem bezskutecznie grzebać w ustawieniach. Jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki, to od lat używam programu PowerAmp ze względu na jego lekkość i małą zasobożerność. Miałem więc nadzieję, że na tym sprzęcie będzie śmigał bez zastrzeżeń, ale niestety spotkała mnie kolejna niemiła niespodzianka. Niestety z jakichś powodów moja licencja nie mogła zostać zweryfikowana, mimo iż nawet na archaicznym Galaxy S3 program nadal działa poprawnie. Cóż, testowałem wersję demonstracyjną, ale to też żadna strata, bo jak się okazało, system zabija wszelkie aplikacje działające w tle, nawet po dodaniu ich do białej listy w aplikacji konfiguracyjnej. Oczywiście poza tymi fabrycznymi. Nie możemy zatem włączyć odtwarzania muzyki i na przykład przejść do aplikacji nawigacyjnej, ponieważ odtwarzacz zostaje wyłączony po upływie kilku sekund. Ok, spróbujmy sprawdzić nawigację. Zainstalowałem zatem mapy Google. Sama instalacja trwała chyba coś około 10 minut. Ogólnie sklep Play działa tutaj tak jakby chciał, a nie mógł. Nie wiem, być może ja zbyt dużo wymagam, na co dzień obcując z Galaxy S8. Natomiast używanie tego urządzenia na pewno nie jest komfortowe. W każdym razie, jeżeli już uda nam się uruchomić mapy i wyznaczyć trasę, co nie jest płynne i trwa moim zdaniem zbyt długo, to sama nawigacja działa dobrze. Można słuchać muzyki z fabrycznego odtwarzacza i będzie on automatycznie zmniejszał poziom głośności na czas wskazówek głosowych. Za 600 metrów skręć w prawo. Oczywiście, korzystając z map online, na czas jazdy zapewniam dostęp do internetu za pomocą smartfona z funkcją routera Wi-Fi. Czułość wbudowanego odbiornika GPS jest bardzo dobra. Potrafi on złapać fixa w kilkanaście sekund przy ciepłym starcie, maksymalnie do 1,5 minuty przy zimnym. Pamiętajcie o tym, że urządzenie nie posiada karty SIM, nie może zatem korzystać z pomocy w postaci lokalizacji BTS-ów oraz depesz systemu AGPS. Zatem nawet najlepsze stacje multimedialne nie będą mogły ustalać położenia tak szybko jak współczesne smartfony. Trochę pomaga tutaj fakt, że odbiornik jest wielosystemowy. Prócz amerykańskiego systemu GPS odbiera on również informacje z rosyjskich satelitów systemu GLONASS oraz chińskich Beidou. O dziwo aplikacja YouTube działa lepiej i szybciej niż mapy. Filmy są odtwarzane płynnie do rozdzielczości 720p włącznie, ale większej i tak tutaj nie potrzebujemy ze względu na zastosowany wyświetlacz. Muszę powiedzieć, że z tego jestem akurat zadowolony. Można na przykład przejrzeć ulubione kanały w oczekiwaniu na pasażera. Obsługa telefonu działa za to prawidłowo. Parowanie z urządzeniem jest proste i zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. Obsługa aplikacji bajecznie prosta. Telefon działa w tle. Jeżeli więc w dowolnym momencie ktoś do nas zadzwoni, aktualnie używana aplikacja zostanie wstrzymana. Marta, jesteś? Jestem. To przedzwoń do mnie. Okej. Halo? Halo? No siemano, jak tam mnie słychać? Bardzo dobrze, wyraźnie, przejrzyście. Jak słyszeliście, działa super. Testowałem także w trakcie jazdy i jestem pozytywnie zaskoczony bardzo dobrą redukcją szumów otoczenia. Tutaj duży plus, ponieważ brak zewnętrznego mikrofonu nie przeszkadza, a o to bałem się najbardziej. Wiele fabrycznych systemów montowanych w samochodach może pozazdrościć Seikane tak dobrej funkcji telefonu. Obsługa profilu A2DP jest podstawowa. Aplikacja posiada tylko 3 klawisze funkcyjne. Poprzedni, następny oraz start-pauza. Nie pobiera nawet tytułów piosenek z naszego telefonu. Natomiast działa poprawnie i można śmiało z tego korzystać. Wszelkiego rodzaju klonowanie ekranu smartfona, zarówno to przewodowe jak i bezprzewodowe, niestety nie chciało zadziałać z Galaxy S8, Huawei P20 Pro oraz Galaxy S3 Mini, tak więc tutaj nie pomogę.
Próbowałem pokazać wam wyniki testów syntetycznych tego urządzenia, ale nie dane mi było ich przeprowadzić, ponieważ najpopularniejsze benchmarki nie chciały się uruchomić. Jedyna aplikacja, która wystartowała, to Antutu, ale próba włączenia testu kończyła się komunikatem o konieczności doinstalowania dodatkowego modułu, którego nie mogłem zainstalować, ponieważ jest niezgodny z tym urządzeniem. Nieco parametrów sprzętowych rozpoznawanych przez aplikację widzicie właśnie na ekranie. Co do diagnostyki samochodu Elmem przy wykorzystaniu aplikacji Torque, to nic z tego nie wyjdzie, ponieważ system nie umożliwia dostępu do modułu Bluetooth dla użytkownika. Potrafią korzystać z niego jedynie wbudowane aplikacje obsługujące telefon. Na stronie producenta możemy dokupić dedykowany adapter, który działa z dedykowaną chińską aplikacją, ale nie miałem możliwości przetestowania takiej konfiguracji. W karcie społeczność na YouTube prosiliście mnie, abym sprawdził aplikację Spotify. Działa ona szybko i bez problemów. Kolejna wasza propozycja dotyczyła Janosika. Nie używam tego systemu, ale zainstalowałem go i zarejestrowałem się i działa to poprawnie. Nakładany na ekran widget podczas pracy aplikacji w tle również pracuje tak jak ma pracować. Natomiast zestawienie nawigacja plus Janosik plus muzyka w tle to już zbyt duży ciężar dla tego urządzenia. System automatycznie zamyka albo mapy Google, albo Janosika. Sprawdzałem także przeglądanie stron internetowych. Fabryczna przeglądarka do niczego się nie nadaje, ale używana przeze mnie od lat Opera działa w miarę płynnie. Warunek to maksymalnie jedna otwarta karta. Powyżej występują problemy z płynnością działania. Cóż więcej, na koniec muszę powiedzieć, że miałem duży problem, jak ocenić ten radioodtwarzacz po 2 tygodniach testu. Osobiście nie przypadł mi on niestety do gustu, ze względu na ślimaczący się system operacyjny, co zapewne jest spowodowane małą ilością pamięci operacyjnej. Liczne ograniczenia co do aplikacji również zrobiły swoje. Myślałem, że będę mógł używać w prosty sposób aplikacji, z których na co dzień korzystam na swoim smartfonie. Próbowałem aktualizować oprogramowanie urządzenia, ale radio twierdzi, że wszystko jest aktualne. Natomiast jeżeli przypomnę sobie stację multimedialną Pioniera, którą 2 lata temu zakupiłem do jednej ze swoich lagun za kwotę 4-cyfrową i miała ona problemy z odtwarzaniem plików wideo w 720p oraz była wyposażona w dotyk rezystancyjny z epoki kamienia łupanego, to tutaj stosunek ceny do funkcjonalności oraz jakości wykonania jest bardzo dobry. Cóż, jeżeli myśleliście o tego typu tanim sprzęcie, to mam nadzieję, że to wideo pomoże wam w podjęciu właściwej decyzji. W opisie filmu znajdziecie także kod promocyjny obniżający nieco cenę radioodtwarzacza, jeżeli będziecie chcieli sprawić go sobie na gwiazdkę. Korzystając z okazji chciałem także życzyć wszystkim moim widzom spokojnych świąt oraz podziękować za wspólny rok. Mam nadzieję, że w następnym moje materiały także będą dla was interesujące. Ruszyły kolejne testy długodystansowe i powiem wam, że sam jestem ciekawy rezultatów. Cały czas przywracam także do łask autotestowe. Zostały jedynie aspekty wizualne, ponieważ technicznie jest już ok, ale muszę znaleźć więcej czasu, aby zmontować o tym dobry materiał. Polecam wam kanały Laguna Fana oraz Rysiuncia, a my widzimy się za rok.